Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla was taką w sumie nietypową gierkę, nazywa się Breath Edge. Może o tej grze nigdy nie słyszeliście, no ja zresztą w sumie bym się nie dziwił, bo marketingu to ona akurat nie miała. Natomiast myślę, że usłyszeć o tej grze warto. Pierwszej części tej gry na kanale nigdy nie było, jak jej tam nigdy nie wrzucałem. Kupiłem sobie tą grę prywatnie, ograłem ją również prywatnie. I wiecie co? Powiem wam, że jest to jedna z najbardziej popieprzonych gier, w jakie totalnie miałem szansę kiedykolwiek zagrać. Tam wcielamy się w takiego pierdołowatego gościa, który jakimś cudem przeżył katastrofę statku kosmicznego. Niby się zaczyna normalnie, nie? Ale teraz powiem wam, jaką otrzymujecie pierwszą wiadomość w tej grze i pierwsze zadanie. Otóż pierwsze zadanie na takim komunikatorze specjalnym, ono się wyświetla, brzmi tak. Przyjdź, uratuj mnie! Jestem napaloną gorącą laską, wszędzie są kosmici! Uratuj mnie! I to jest właśnie główne zadanie w tej grze. No i ten Breath Edge na tyle mi się spodobał, była to tak porąbana gra, była to tak grywalna gra, że ja sobie popatrzyłem, co teraz robią twórcy tego Breath Edge'a. Okazało się, że robią sequel. Napisałem więc do tych twórców, no ziomeczki, fajnie wam wyszła ta jedynka, widzę, że robicie dwójkę, nie wiem, macie coś z tej dwójki, może macie jakieś grywalne demko? Okazało się, że rzeczywiście jest grywalne demko tej gry, no i twórcy mnie tutaj ostrzegali, że uważaj stary, ale to demko jest jeszcze bardziej porąbane niż jedynka. I wiecie co? Mieli rację. Zapraszam was serdecznie na materiał o Breath Edge 2. No i teraz o czym jest to gra? Gameplayowo Breath Edge 2 jest bliźniaczo podobny do jedynki. Znowu wcielamy się w tego samego pierdołowatego gościa, o którym mówiłem, i lądujemy w porąbanej wersji słowiańskiego kosmosu. Jak bardzo jest to słowiański kosmos, spytacie? Pozwólcie, że wam pokażę, jak wygląda menu główne w tej grze. Otóż jak wejdziecie do tej gry, widzimy tam naszego bohatera siedzącego w kosmicznym autobusie, w samych gaciach, a obok walają się puste puszki po tanim piwie. Także tak, jest naprawdę bardzo słowiańsko i myślę, że wszyscy ten klimat natychmiast poznają. Co więcej, ta laska, która prosiła o ratunek i która była oczywistą podpuchą w pierwszej części, która ciągle do nas pisała, żeby ją uratować, ona rzeczywiście istnieje i ona jest z nami w tej drugiej części gry, została tutaj okrzczona słowem Dziunia. O co jednak tutaj chodzi? W dużej mierze chodzi dokładnie o to, o co chodziło w pierwszej części, czyli o absurdalny humor połączony ze świetnym klimatem, z fajnym craftingiem oraz wciągającym survivalem. Deweloperzy udostępnili mi playtest tej gry, który pozwala na 3 godziny zabawy i zawiera prolog tytułu. Niestety ten playtest nie jest publicznie dostępny, natomiast później spodziewamy się, że wyjdzie też demko tytułu, dlatego na razie musicie polegać tylko na moich wrażeniach. Waszym pierwszym zadaniem w tym tytule będzie stworzenie łomu. Ten oto łom można stworzyć z kilku kawałków metalu, no jak to w grze, która się opiera na craftingu, nie? Tylko jak będziecie wychodzić z autobusu, to postarajcie się nie potknąć o takiego śmierdzącego menela, który tam śpi obok drzwi i już można ruszać na przygodę. Otóż metal w tej grze znajdziemy w postaci takich śmiesznych, latających w przestrzeni kosmicznej kulek. Co ciekawe, gra sama tłumaczy, że aż dziwne, że wszystkie te minerały w grze są w takiej przystępnej postaci takich malutkich kuleczek. No co za przypadek, nie? No jak ten już zrobimy, no to można zaczynać właściwą grę, czyli eksplorację oraz crafting. No chyba, że jeszcze chcecie skorzystać z takiej budki telefonicznej obok. Ja powiem wam, że chciałem rzeczywiście, podszedłem do tej budki telefonicznej, okazało się, że można tam zadzwonić na specjalny numer na antyterrorystyczną linię telefoniczną. No ja tam zadzwoniłem, okazało się, że konsultanci są zajęci i muszę chwilę poczekać. Także nauczony doświadczeniem Far Cry'a, poczekałem, naprawdę zgłosił się konsultant, okazało się, że była to stara babcia, która stwierdziła, że synku, znowu kurwa dzwonisz, co ty gnoju sobie robisz za jaja, nudzi ci się? Także tak jest naprawdę klimatycznie. No i tutaj wam powiem jeszcze, zanim przejdziemy do esencji tej gry, to powiem wam, że to co widać po tym tytule, to jest fakt, że jest to gra na wskroś taka słowiańska. Nie chodzi mi tylko o klimat, bo o klimacie to już wiecie, ja mówiłem, że ona jest klimatyczna. Ona jest słowiańska również w temacie mechanik. Wiecie, czym się charakteryzują gry słowiańskie? Tam jest generalnie minimalna ilość scenek, nie ma tam takich niewidzialnych ścian, te gry nas nie prowadzą za rączkę, cechuje nas ogromna swoboda działania i dokładnie tak opisałbym właśnie Breath Edge 2. Gdy jesteśmy w kosmosie w tej grze, to mamy w sumie takiego open worlda, możemy robić co tylko chcemy, ta gra nas w żaden sposób nie ogranicza,
natomiast ostrzega nas, że musimy uważać na bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim, żeby nie skończyło nam się powietrze, bo się udusimy, ale jeżeli chcecie się wyrwać gdzieś tam daleko do przodu, nawet na takim totalnie podstawowym ekwipunku, to proszę bardzo, możecie, tak? Daleko od tego swojego zniszczonego autobusu, gdzie śpi ten śmierdzący menel, o którym przypominam, znajdziecie nawet taki rzadki minerał, tytan, dzięki któremu możecie szybko ulepszyć swój ekwipunek, tylko że dotrzeć tam bez specjalistycznego ekwipunku będzie cholernie trudno, ale da się, bo ja to na przykład zrobiłem. Także taka swoboda działania jest czymś, co w sobie bardzo w tego typu grach cenię, to daje sporo satysfakcji, to też nieco podkręca poziom trudności w tych tytułach, natomiast tutaj od razu powiem, że w Breath ten poziom trudności będzie mocno customizowalny, będzie można nawet wyłączyć sobie opcję potrzeby powietrza, także jeżeli ktoś chce, może zagrać sobie na trybie casualowym i zwiedzać sobie ten kosmos spokojnie bez końca. To też jest spoko. Szczególnie muszę przyznać, że spodobał mi się tutaj dubbing głównego bohatera. Wiecie, na czym polega tutaj dubbing? Otóż jak nasz główny bohater, czyli ta pierdoła, coś mówi, to pokazują się na dole takie napisy, nie? I na tych napisach on się wysławia normalnie, natomiast jak słuchacie, to jedyny dźwięk, jaki wydaje, to jest takie narzekanie jak Eustachy z Chojraka. Pozwólcie, że zademonstruję. Coś w tym stylu. Co natomiast dalej? No dalej zacząłem craftować nieźle porąbane przedmioty w tym tytule. Jednym z takich przedmiotów był na przykład chwytak. Wiecie, co to jest za urządzenie? Otóż chwytak, no to służy do chwytania, nie? Natomiast jeżeli go skraftujecie, okaże się, że jest to taka sztuczna szczęka na wysięgniku. Z jej pomocą możemy łapać minerały niebezpieczne, takie jak szkło, czy też wydłubywać skarby z muszli klozetowej. Naprawdę. Bardzo mi się też podobała animacja czyszczenia tej szczęki przy użyciu szczoteczki. Będzie to trzeba robić co jakiś czas, żeby zachować tą sztuczną szczękę w idealnym stanie, a nawet co jakiś czas musicie tego chwytaka naprawić. Na deser tutaj pozostają zadania. W wersji playtest, czyli samym prologu, było ich zaledwie kilka, natomiast oczywiście są ostro porąbane. Jedno zadanie, które tutaj utkwiło mi w pamięci, polega na znalezieniu wspólnego języka z 2 robotami. Jak podejdziecie do tych robotów, to się okaże, że one mają takie ruskie czapeczki. To już jest wskazówka, jak znaleźć z nimi nić porozumienia. Oczywiście trzeba się z nimi napierdolić. Dodam, że odgłos narąbanego ruskiego robota brzmi bardzo dziwnie, ale gorąco polecam to zadanie. Jak już się napierdoliłem z robotami, to poszedłem na tak zwaną straszną stację. Tutaj zauważcie nawiązanie do strasznego filmu, bo tutaj polskie tłumaczenie jest naprawdę kozackie. Jest mnóstwo nawiązań do polskiej rzeczywistości. No ale wróćmy do stacji. Idę na straszną stację, naprawdę się tak w grze nazywa. Na tej strasznej stacji znalazłem zbuntowanego robota, martwiącego się o miłość swojego życia. Spytacie, jak ta miłość wygląda? No już wam pokazuję, ona wygląda tak. Otóż to wielkie paskudne coś, co jest chyba, nie wiem, zmutowaną gigantyczną owcą, to jest miłość życia tego robota, a nasze zadanie tutaj polega na, no w sumie ciężko mi to wytłumaczyć, także od razu wam to pokażę, na oderwaniu od tej wielkiej owcy takich paskudnych larw. Jak my te larwy oderwiemy, to trzeba ganiać się po stacji i je nawalać, żeby wypluły taką specjalną substancję, która będzie nam potrzebna. Dodam, że to ganianie larw złomem zajęło mi trochę czasu, przy tym ta wielka owca też kilka razy mi zwymiotowała. Było to wyjątkowo popierdolone doświadczenie, nawet jak na tę grę. Wyjmowanie larw z wielkiej owcy, czujecie? Nie wiem, jak twórcy na to wpadli. No i pewnie zastanawiacie się, co może być bardziej porąbanego od tej owcy. Nie wiem, czy to będzie bardziej porąbane, ale na pewno warto o tym wspomnieć. Otóż jak wychodziłem z tej strasznej stacji, to już była końcówka demka, pojawił się taki wielki magiczny łucznik i wbił mi strzałę z czerwonym napisem demo w kolano. Oczywiście wtedy pojawił się taki wielki kultowy tekst ze Skyrima o tym, że ziomeczek chciał być podróżnikiem, ale nie może, bo dostał strzałą w kolano. Także tak, drodzy widzowie, jest to gra absolutnie popieprzona, natomiast jest popieprzona w dobrym znaczeniu tego słowa. Takiej ilości gagów, różnych nawiązań, naprawdę fajnych żartów jest tutaj całe połacie. Ciężko mi sobie wyobrazić, w jaki sposób autorom udało się wpaść na te wszystkie posrane pomysły. A tutaj wam powiem, że specjalnie nie chciałem wam spoilerować, także to, co wam powiedziałem, to jest tylko przedsmak tego, co znajdziecie w grze. Powiem tak, każdy Słowianin, a więc i każdy Polak, będzie tutaj się bawił wprost znakomicie,
Liczba odniesień do naszej kultury jest ogromna, także Breath of 2 jest to prawdziwa kopalnia beki. Ja się bawiłem naprawdę fajnie. Nie mogę się szczerze mówiąc doczekać, kiedy zagram w pełną wersję tego tytułu. Ta co prawda nie ma jeszcze dokładnej daty premiery, jest tylko napisane, że będzie to 2025 rok. Natomiast mogę wam powiedzieć, że rozmawiałem z twórcami, powiedzieli mi, że na pewno wyjdzie też na konsolę, także możecie na tą grę czekać. Pewnie się pojawi też demko. Przy okazji powiem, że pochwaliłem bardzo twórców za przygotowanie polskiej wersji językowej. W przypadku indyków niestety jest to rzadkość, tutaj tą polską wersję językową mamy i jest ona naprawdę fajna. Pewnie spytacie, jak ona jest fajna? No cóż, jeżeli graliście kiedyś w Postala 2, a pewnie graliście, pamiętacie tam takie słynne zadanie z podpisywaniem petycji, nie? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. No to tutaj jak wejdziecie do menu głównego, jest taki przycisk podpisz petycję i jeżeli go klikniecie, to gra się spyta o wasze wrażenia i wyśle je do twórców. Jest to po prostu kwestionariusz. No ale oczywiście osoba to tłumacząca musiała dobrze znać polskie poletko i wiedzieć o co chodzi. Także puszczamy jej oczko, było to naprawdę fajne. Moim zdaniem ten Breath of 2 ma ogromny potencjał. Jeżeli jesteście zaciekawieni tą grą, gorąco was zachęcam także do zagrania w jedynkę, czyli w Breath of 1. Tą grę kupicie za zaledwie kilkanaście złotych na konsole i na pecety. Jest chyba także na Nintendo Switchu. Ja się tam też świetnie bawiłem, myślę, że wy też będziecie się świetnie bawić. Jest to gra, która potrafi zburzyć czwartą ścianę. Jest naprawdę porąbana w dobrym znaczeniu tego słowa. A wy dajcie znać, czy lubicie gry z totalnie porąbanym humorem, jak właśnie Breath of. Czekam na wasze komentarze, zawsze chętnie z wami pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.